Cześć kochani, zapraszam was na dzisiejszego bardzo niecodziennego vloga. Wiecie, znowu idziemy na skitury, ale ten vlog nie będzie za bardzo o skiturach. Ten vlog będzie o pewnym Angliku i pewnym Francuzie, którzy wam będą opowiadać o Polsce. Także, ja mam nadzieję, że będą ładnie wam opowiadać po polsku. Także mój mąż wraz z naszym przyjacielem Jessim opowiedzą wam, co lubią, czego nie lubią w Polsce, co im się podoba. No, będą po prostu gadali o naszym kraju. Także myślę, że będzie bardzo ciekawie. Powiedziałam, że nic nie będzie o skiturach, ale chcę wam powiedzieć, że jest koniec lutego i cholera, jest wiosna. Także idziemy na Rysiankę i z Rysianki na Pilsko. Dzisiaj śpimy na hali miziowej, ale tak jak widzicie, dużo będziemy pewnie nosić na naszych plecach. Więc kochani, tego pana po lewej już znacie, to jest mój mąż Niko. A tutaj jest Jessie, nasz przyjaciel. Dzień dobry. Jessie, opowiedz coś o sobie, skąd jesteś, co robisz w Polsce, no i w ogóle. Dobra, to ja jestem Jesse. Jestem z Winchester w Anglii Południowej. Tam w ogóle nie mamy góry, ale mieszkam tu w Libiążu, miejscowość. Takie miasteczko, 10 tysięcy mieszkańców, fajne miejsce, blisko do góry. I wtedy jestem tutaj z moją żoną i jesteśmy przewodniki turystyczne. Okej, a od ilu lat mieszkasz w Polsce? 4 lata? 4 może. I jak nauczyłeś się polskiego? No, z kontakt z ludźmi, no. Miałem kilka lekcji, ale no, bo mieszkamy w małym miasteczku, to wtedy musiałem mówić i no, rozmawiać po polsku. To dobre, no. To nie miałem wyjścia. Okej, super, dzięki. Tak jak widzicie, nie trzeba jechać daleko do Ameryki Południowej, do Azji. Można mieć przygodę, wyprawę wysokogórską w Beskidzie Żywieckim. Wszystkim z dobrymi przyjaciółmi. Tak. Przyjaciele są najważniejsi. Przyjaciółmi. Przyjacielami. Dokładnie. No. A tu jest Hania, żona Jessiego. Ale jest wam dobrze, chłopaki, co? Polskie żony to jest No, to. najlepsze. Jakie? Najlepsze. Najlepsze. Jakie? A nie słyszę, Niko. Lepsze. Najlepsze. Co? O cholera. Coś ciekawego jest. Coś znaleźliśmy. Co znaleźliście? Bo nie jesteśmy pewni, to Wygląda. musimy sprawdzić. No, sprawdź. Nie jest pewne. Nie wygląda jak śniegu. Może jeszcze nie czas na natek, co Niko? To jest chyba do dupy, wiesz? Ale chyba możemy tutaj robić jakiś jump, wiesz? Aha, no może, No. spróbujemy. Wiesz co, ja bym poszukała jeszcze dalej tego śniegu. Tak? No, może rację, bo to jest Weź ten kompas i zobaczymy, gdzie on niepewne. jest. Nie jesteśmy pewni. No, dobra, Dobra, dalej. idziemy dalej. Dalej, dalej. Jest śnieg. No, w końcu. Po godzinie. Ale nie było tak źle. Nie było źle, nie. Było okropne. Było okropnie. Dobra chłopaki, stresujecie się troszkę? No, bardzo nawet. Nie lubię to. Ogólnie jak się czujecie? Dałam wam w kość dzisiaj na Pilsku? No, żyjemy, na Żyjecie? szczęście. Tak. Zmęczenie, no trochę. Tak, tak. To dlaczego kawę pijemy? No to zaczynamy. No to proszę bardzo, mam pierwsze pytania dla was. Powiedzcie mi, co się wam nie podoba w Polsce, czego po prostu nie lubicie. Żyjecie tutaj już od paru lat, także na pewno są takie rzeczy, które się wam po prostu nie podobają. Kto pierwszy? To pierwsze. No, wszystko jest kiszone.
To jest kurwa prawda, no. Jak piją ten Tak, nawet to, to jest chore. Mówicie o wodzie z ogórków kiszonych, tak? Tak, na A kace. co, sami na jeszcze, kaca. Na kace nawet. sami jeszcze nie pijecie? Ja nie mogę, żygam. Poważnie? Poważnie. Niko już pije. Nie, Nie, próbowałem. Znaczy Niko już je ogórki kiszone rano, bo jadł je tylko wieczorem, a teraz się przeniósł, że nawet jej rano zje. No ja jem, ale nie piję ta wodę. No, nie mogę, piję ten nie mogę sok. powiedzieć, że lubię, no to piję, spróbowałem, żyję jeszcze, więc Dobra, czyli wszystko jest kiszone. Wszystko jest kiszone. Ale to powinno być zaletą. No. Dobra, dalej, come on. Nikt nie używa kierunkowca na rondę. Kierunkowskazu. Tak. No, ogólnie, no żartuję, ale zauważyłem, że ludzi na drodze, taki kierowcy, nie są tak myli, no. Jak w Polsce. Anglii. Jak w Anglii. W Anglii troszeczkę jesteśmy za myli. Aha. Takie nie, po ciebie, no i nikt nie jedzie, no. Tak. Ale tutaj jest takie agresji na drodze, że tak... No, Racja. zielony, comment on dit, flash arrow. Kierunkowskaz? Ściała. Zielony, A, wiesz, zielona szczałka. No. Okej. to jest czerwone tutaj, ale masz zielone. Pierwszy raz, no to jedziesz, no to mogę iść, no i bum! Bo to znaczy, że musisz się zatrzymać i zobaczyć, czy Tak. nic nie jedzie. Tak jest w Polsce. Albo jest czerwona, albo zielona u nas, no. Nie ma takich... We Francji to jest pomarańczowy, wiesz, i to jest uważaj, Tak, uważaj. uważaj. Możesz iść, ale uważaj. A tutaj no, zielony to zielony, no Tak, możesz iść, no. no tak. Albo czasami jest tak, że tutaj ma zielona i od razu ma stop. I czy to jest, czy mogę Aha, jechać, no, czy nie? Bo faktycznie. ma zielona i stop. Albo, nie, wiesz, ja nie wiem. I ogólnie tutaj tablice są tak, że ma 50, bo to jest miasto na przykład. No. Te tablice. I nagle ma koniec 50. Tak. Ale ja nie wiem, czy dalej jestem w miasto, czy nie. I to jest tak, o prędkość jest bardzo... No, bo ja cały czas pytam cię, no tutaj czy to jest co 10, 90, co 40? No ja sama nie wiem. Dobra, Niko właśnie otrzymał 2 w ogóle mandaty. No właśnie. Trudnia w Nigdy nie Polsce. wiem, czy to jest, bo wiesz, masz 70, No, a potem 50, bo jest pedestrian tak, cross. te pasek. Pasek, but then they don't say like when it's To skąd? stopping the 50, you know? Yeah. A potem nie wiesz, czy wrócisz do 70, czy do 90. Tak. Czy dalej jest 50, czy nie? Dobra, czyli takie po prostu niejasności na drodze i ogólnie no faktycznie kierowcy nie są myli, są bardziej agresywni. Tak. Całkowicie się zgadzam z tym. W Anglii, No. we Francji jest, no we Francji też nie wiem, we Francji jesteście tacy pół na pół, ale tutaj no I w Anglii jest może za bardzo odwrotny. No, odwrotnie, Że no. ludzie są Tak. zamyli, że jest tak, że czasami jest iść. dobra, no to dawajcie kolejną rzecz. Niko czy Jessie? Smog? No to dawaj Jessie. Smog, no. No, te powietrze czasami jest tak, że czuć, że ludzie palą śmieci. No. Tak. Śmieci, węgiel, No. to śmierdzi, no. No, po prostu śmierdzi. Ja czuję się w płucce na przykład, kiedy jestem na spacer. Tak. Kiedyś ktoś tu do mnie zauważył, że ja chodziłem bez maseczki, no. No. I ja, no oczywiście, bo jestem na polu. I oni uważali, że no, trzeba nosić maseczkę, bo kiedy jest taki smród, no. Tak. Tak, to jest Małopolski chłopak na pole chodzi. Na Oboje dwór? są. Obaj. Kiedy chodzę na dwór? Ja mam trochę dość czasami rozmawiasz no, z ludźmi, bo już wiem o czym będą gadać, wiesz? Jakie pytania będą, tak? Mówisz o dyskusjach, tak? O dyskusja, Z ludźmi. no cały czas jak Francuzy, No. cały czas pytają mnie, cały czas pytają mnie O pieniądze pewno. też o pieniądze, no. To jest ważne dla No dla tak, Polaków, tak. no. Ile zarabiasz, ile... Tak, to rację. No, cały czas pytają mnie, jak to jest we Francji, bo macie tyle czarnych ludzi, tyle No. Arabów i bla bla bla. To Wiesz, też. dla mnie, Tak. dla Anglików to samo, no to dla nas to jest normalnie. Normalne. Nawet nie myślimy o tym. No tak, To jest, nawet nie jest temat, no.
No rację, że ja mam to samo, tak, jak jest mieszkać z tyle innymi ludźmi. Multikulti. Multikulti, że jest trudne, a my naprawdę nie myślimy o Ty tym. jesteś Indus. No patrz. No to może Jessie, powiedz o twoich korzeniach. No bo moja babcia urodziła się w Indii. W Indiach. Indiach, no. Aha. I wtedy ja mam taki skórę kompleksję? To jest słowo? Karnacja. Karnację? No kompleks nie. Nie? Karnację. No trochę ciemniejsze skóry no mam. Przede wszystkim masz te włosy, masz takie No i włosy też, no. Tak sexy. i takie niebieskie oczy. Zielone. Zielone oczy. Nie wiedziałeś? Nie uważałem. No i no było kilka razy w Anglii, że wiesz, miałem trochę kłopot o tym, no. Ale tu w Polsce jest tak, że nawet czuję się, że ludzie czasami nie ufają mnie, no bo jest tak. Poważnie? No tak, że jest taki, jest taki bardzo, no inny człowiek, no po prostu. Szczególnie na granicy. Nie? Bardzo Tak. jak misiu, no i... No tak, jak Czyli mi się... teraz straż graniczna na granicy zawsze cię zatrzymuje. No, Teraz ale nie to jest, tylko. bo nie miałem karty pobytu, to jest... Mieli rację, no, bo... No, Okej. czekałem na dowód. A ja widzisz, ja mam rodziny z Belgii, ze Szwajcarii, z Hiszpanii i wiesz... To jest tak normalne, że jest mieszane. Tak. Mieszane, no. No. I to jest... Zawsze okazało się, że kiedy jest tak, że mówię, jestem z Anglii, No. ja mam reakcję, z Anglii! I już jesteśmy koledzy, I bo już, ufają tak. już ludzi z Anglii, no. No. No, I następne niestety. pytanie, ile zarabiasz w Anglii? Jesteśmy aż tak bezpośredni. No tak, a to jest coś bezpośrednie, że w Anglii jesteśmy bardzo taki dyplomatyczni o każdy temat. Jest taki delikatny, zapytamy o coś i zauważyłem, że tu w Polsce jest tak, że Prosto. No. prosto. Prostolinijni prosto. jesteśmy, bezpośredni. Tak. I najbardziej w takie tematy biznesowe. Aha. Na przykład maile, nie wiem jak jest we Francji, ale piszę maile w Anglii i to trwa pół godziny, bo jest, jeśli pan ma czas i nie przeszkadza, czy może szukać ten dokument, jak wysłałem kilka dni temu, bo dalej czekam na odpowiedź i nie wiem, czy opowiedziałeś i ja nie dostałem w moim inboxie, to byłoby miłe, no i tutaj jest, gdzie mam dokument, wysłałem dokument. Tak jak w sklepie na przykład. No tak, w sklepie to samo. Tutaj ty kartą, gotówką 50 zł, 52 Aplikacje? Aha, do 50. Nie ma proszę. No tak, nie ma. Rację. No. No, widzicie? I ogólnie takie biurokracje Aha. tu w Polsce. Biurokracja. No to Ale- daj swój przykład, powiedz. No nie wiem. Gdzie ty doświadczyłeś tego? No rejestracja auto na przykład. Aha, No. o kurczę, muszę odebrać dowód, by the way. Dobra, dobrze, że mi przypomniałeś. No to musisz omówić 3 dni na tym. No. Tak. Ale rejestracja twojego angielskiego. że- A no, ale no, takie rzeczy, no. O, ja na przykład chciałem otworzyć bank account. Aha, rachunek bankowy, tak. Jakie krajowcy? No, Jak obcokrajowca, tak. no, zajmowało 2 tygodnie prawie, wiesz? No 2 tygodnie. Strasznie tak. dużo, no. Wszystkie dokumenty trzeba dostarczyć. No. Nie możesz sobie A jak się online. nazywa moja mama, mój tata i... Tak. Mają pytanie, wiesz? Tak, pytanie jak na granicy w Iraku czy gdzieś. No. No, albo jest tak, że w Anglii mamy jakąś stronę na przykład. Nasze urząd skarbowy. Wszystko jest online. Bardzo proste strony. Wszystko Tak. jest tłumaczone. Możesz sam, nie ciebie księgowe, jeśli masz prosto firmę. Tak, znam. Znam znajomych, którzy nie mają Tak. żadnej księgowej. I bo wszystko jest tłumaczone i jest prosto. No. I możesz tam wypełnić jakiś formularz tam Tak. i to jest już. I oni powiedzą, ile podatek trzeba płacić. Możesz płacić z kartą Aha. online i tyle. I tu jest tak, że musisz do miejsca, do urząd skarbowy, nie jest możliwe nic online, bo nawet ten półę stronę
To jest tak ten PUE, ten przez... A, pułap. PUE. I to jest tak komplikowane, że czasami dzwonimy do mojej księgowej i ona może tłumaczyć, jak prowadzić przez tę stronę, bo jest tak komplikowane. Masz rację. Dobra, no to przed przejściem do kolejnego tematu, może macie jeszcze coś, co wam się nie podoba? Niko. Ja na przykład nie bardzo lubię, jak nie generalnie, ale księża mają tyle władzy czasami, tak czuję, że na przykład kiedy braliśmy ślub, Izaja, ja czułem się bardzo niekomfortowy, wiesz? Aha, no... Bo ten ksiądz Tak. był bardzo serio, Taki surowy, tak. surowy, No. nie uśmiał w ogóle. I, No. I czułem, że Iza albo teściowa mówiła, nie rób to, nie mów tak, nie. Tak. Nie, to, dla mnie to nie jest normalnie, że boisz się, jak mówisz do księża, wiesz? Tak, to jest takie, no zgadzam się, że też zauważyłem, że to jest różnica pomiędzy szacunek do osoby i strach. I to samo jest tak, też zauważyłem, ja znam dużo fajnie księdza, naprawdę bardzo fajnie. My też, no. Tak. Ale wiesz, nie chcę generalizować, bo oczywiście ty, ja znamy super fajnie księży. tak. Na przykład, nawet z Francji, podróżowaliśmy razem w Peru i no super, ale czasami tutaj czułem, że Polscy tutaj są za serio, wiesz, Tak. Bo na przykład kiedy my braliśmy ślub, taki naprawdę oni są nawet takie przyjaciółki nasze, Przyjaciele, aha. Przyjaciele. Tak są bardziej też we Francji, wiesz? No tak. I także prowadzą mnie na przykład na bardzo dobrą drogą. Ale ja też poznałem się z kilka, zgadzam się, że oni są, nawet czują się trochę jak polityki. I to też jest tak, że jest połączone. To też na przykład nie lubię, że w Polsce religia ma tyle władzy w polityce. W polityce, no. No, bo to powinno być osobne tematy, Nie wiem jak to jest w Anglii, ale we Francji wiesz, że to jesteśmy laiki. Tak, gdzie jest tak... Że religia i polityk są inaczej. Są osobno, religia i polityka. Dobra, no to przejdźmy może. Ponarzekaliście na Polskę. No tak. Ale w dobrym tego słowa znaczeniu, że tak powiem. No to powiedzcie nam teraz, za co kochacie tą Polskę? Bo oboje tutaj żyjecie, wybudowaliście tutaj domy, macie polskie żony, i ja to nie powiem, że pierwszy... Dziewczyny są bardzo dobre. Bardzo. Tak. Najlepsze na świecie. Dobra, bo tu jesteśmy z tyłu. Dlatego tak mówicie. Ale pierwszym rzecz dziewczyny, bo to tutaj, bo wiesz, tak. mamy Polką, żoną. Ale to jest prawda, że ludzi tutaj, ludzi, tak, gościnny, Bóg dom, gość dom, Bóg dom, tak mówią tutaj, tak? Tak. I to jest prawda, że kiedy jesteś zaproszony gdzieś, jest tak, że czujesz się tak ciepło klimat i wszystko, jedzenie, napój, wszystko. Dają wszystko mają Wszystko za darmo. Tak. Nie, wszystko dają, dają wszystko mają w lodówce, wiesz? Tak. Co mają w lodówce. I homemade dużo. Tak. No i domowe, Domowe jedzenie. Pyszne jedzenie. Tak. Ja zawsze jestem zaskoczona, jak przyjeżdża właśnie ktoś, nie wiem, czy twoja rodzina, i ja mówię, że to jest wszystko praktycznie homemade, czyli robione w domu, bo moja mama dużo robi, a na przykład we Francji się nie robi żadnych dżemów, ketchupów swojskich, takich rzeczy swojskich się nie robi, wszystko się praktycznie kupuje. To samo u nas w Anglii, Tak? Tak, że jest bardzo często, że jeśli jesteś zaproszony gdzieś na imprezę, będzie zamówione jedzenie na wynos. Na przykład curry, fish and chips, pizzę, coś takiego. I tutaj to byłoby tak dziwne, że ktoś zrobił to, bo jest tak, że wszyscy bo chcą. Nawet nie, bo czują się, że muszą, bo chcą tak gotować dla gości i przygotować jakieś nalewki czy coś i czekają na gości.
kiedy mogą to pić czy jeść. I... We Francji ogólnie jak zapraszasz kogoś, to będzie bardziej na wino, na przekąski, coś małego, wiesz? Nie bardzo... Nie dadzą tak. Nie dadzą wszystko, co mają. Tak, tak. Też mają jeszcze dużo tradycji. Tak. U nas mniej i mniej. Tak, u nas w ogóle brakuje tradycji. No. Około święty na przykład. Święta, kolenda, święta kolenda albo... No to jest jeszcze fajnie, wiesz, Wesele że... na przykład. Wesele to są... No tak. Tradycji. To jest coś, no. No, to ma coś, że brakuje nas. No. Naprawdę to jest fajnie, że ludzie tutaj są tak ciepło, zapraszają. No, kiedy już znasz kogoś. Wcześniej jest bardzo zimno, jak w sklepie. Jak chodzisz na ulicy, wiesz... No, nie patrz w oczy, nie Nie mówią hello. Ale miałem być pozytywny. Właśnie. Ale kiedy już znasz kogoś, to jest tak, zapraszają i też pożyczają wszystko. Ludzi tu, narzędziami, taki auto, rower, wszystko. I pomagają. I pomagają, tak. Bardzo, no. Tak. Tutaj jest, nie wiem jak to powiedzieć, reciprocity, wiesz? Jak ktoś ci pomaga, wiesz, albo jak pomagasz kogoś, to ty wiesz, że on będzie Aha, tak, Ci tak. pomagał. ci pomagał, no. No, dokładnie. Ale to tutaj w Polsce jest nawet, że jest to, ale kiedy ktoś ci pomoże, nie czekają, nie czują się, że czekają, bo on będzie, ja mam taki, jak się nazywa, taki IOU, taki, że ja pomogłem, Że ja też ci ja ci pomogę. pomogłem, To to ty ja, musisz pomóc. ja mam raz, że ci pomogłem, Tak. ja czekam do kiedy ty będziesz mi, to jest tak, Nie ma czegoś takiego w ogóle, tak. no tak. Bezinteresowna Bez pomoc. interesu. No. Bez interesu. Dobrze, Udarnie. bezinteresowna pomoc. No. Są dumni, jeśli ktoś ma umiejętność, nawet jeśli jest ich praca i zrobią cały dzień, od rana do wieczór, ale to jest ich umiejętność, oni są dumni, że mogą ci pomóc z tego. No. Tak. Na przykład jeśli ktoś jest mechanik i oni pracują w warsztacie cały dzień codziennie, na weekend będą do ciebie przyjechać i naprawić twoje auto. No tak. A dobra, coś jeszcze chcecie dodać? Za co kochacie Polskę? Ja uwielbiam, że ogólnie rodziny są jeszcze bardzo blisko, no. Tak. No. Że to jest łatwo odwiedzić z rodzicami. Widzimy się tak. często z rodzinami. Tak, często Tak. widzimy się. No, co tydzień w lecie na przykład robimy jakieś grilli. No tak, taki spontaniczny. No tak. To jest bardzo Ja fajne. we Francji mam rodziny 500 km na Tak. południu i 700 km No na północ, nie wiem, i to nigdy prawie, no. tak, raz w roku może. Może raz w roku, no. No. I zgadzam się, że to jest bardzo fajnie tu. Bo, Że, no wy też macie rodziny bardzo blisko. i to jest. Robicie rzeczy razem, podróżujecie razem, podróżujemy też z rodzicami dużo I też ludzie tutaj są bardzo wdzięczni. Wdzięczni, tak? Że na przykład kiedy my byliśmy na wakacje z naszą rodziną i coś było, nie wiem, zamknięte, jakieś muzeum czy coś i wtedy jedliśmy w jakim parkingu i oni tak tam siedzieli, patrzyli na krajobrazy, jak piękne tu jest i tak. Angliców najbardziej narzekają, no tak, to jest zamknięte, tutaj leje, tutaj musimy jeść w parkingu, no. I ogólnie... Znasz Francuzów, no też tak. narzekają jak nie wiem. Tak, ale w każdej sytuacji A to jest coś, no tutaj są bardziej pozytywne, no. pozytywne, wdzięczne, że tak. że ale jesteśmy sucho, możemy jeść takie dobre jedzenie, co W jest... sensie, że doceniają, tak? Doceniają, tak, doceniają co... Tak. A ja myślę, że zapomnieliście o czymś bardzo ważnym. No. Zapomnieliście, że my Polacy kombinujemy. O O tak. tym musicie powiedzieć, bo tego nigdzie nie ma. No, nawet to słowo nie ma. Właśnie, Po francusku jest faire des combines, ale Tak? nigdy nie słyszałam tego słowa, jak to się o tym mówi. no, oczywiście mówimy.
Tak? Bo po angielsku w ogóle nie mamy słowa na takim. Ale nie jest tak jak tutaj, no. Co wy myślicie o polskim kombinować? No, wspaniale. Jest tak, wszystko jest możliwe. Jest tak naprawdę. Tak, no, że a nie przejmujesz się, kombinujemy i będziemy coś załatwić. No, tak. No to jest najlepsze. Jak budowaliśmy ten dom na przykład tutaj. No. No. Tak, Francuzi już widzieli wszędzie problemy, Tak, a w Polsce nie ma tego. Tak. Nie, no nie ma problemu. tak, zobaczymy, ale myślę, że kombinujemy i to będzie okej. No, to jest dobre cechy, no. No to dobra, no to jeszcze chcecie coś dodać, tak? Co kochacie w Polsce? No krajobrazy, no. Nie wszędzie dla mnie. Ale duże... Bo tutaj No dobra, ale wy mieszkacie, kochani, na południe Polski, no to jest na najlepsza południu, część. gdzie są góry, albo na północy, no, gdzie jest morze. Tak. Nie znamy wszystko oczywiście, ale... No tak. No. Ale rację. To jest może dla mnie jeden największy punkt. Taki krajobrazy tu. A miasteczko, miasto też, wiesz, Tak. architektura, Tak. historia, wszystko, no, są fajnie knajpek, Tak. albo bar, no wszędzie, wiesz, na ulicy i... Tak. I klimat ma takie Ma stare klimat. budynki. No. No. Ale to jest tak, że jest trochę okryte? Przykryte? Nie wiem. jak. Czym? Te krajobrazy tu w Polsce. Aha, że są nieznane tak bardzo. Nieznane. Ale ja Tak. myślę, że to jest, ale ja myślę, że to jest dobrze. To jest dobrze, że na przykład dzisiaj byliśmy na skitur, no. No. I to takie miejsce, że nie wiem, czy byłby w Francji, ja myślę, że to byłby wszędzie tak tłum ludzi, bo było tak znane miejsce i tam na Pilsko jest znane tu, Blisko jest znane, tak. no, ale mniej jest tak, Przede wszystkim w Tatrach, no w Polsce No, jest tam tłumy jest. ludzi, ale Tak. obok, no to Tak, Beskidy w ciągu tygodnia są Beskidy puste. są Całkowicie puste na przykład, puste. no. tak, Jak masz czas w ciągu tygodnia, no to, to jest ja bardziej przeważnie dziko, nie jeżdżę no. do- Są jeszcze dzikie miejsca, no, Tak. tutaj w Polsce i to... tak. I to brakuje w zachodnie Europa, Zachodniej Europie. zachodnie Europa, no to brakuje dzikie miejsce, no, dziko miejsce. Tutaj może być w lesie i jest taki, nie wiem, mały dom tam, kto tam mieszka, jest No. swoje życie tam prawdziwe. I też lubię, jeszcze jeden rzecz, takie o kombinowanie, nie wiem, że tak, czasami czuję się tutaj, że jest trochę taki dziki zachód, że ludzi trochę, zasady są, ale ludzi trochę, jeśli nie pasują, będą tak robić swoje jak są, tak? Tak trochę taki, no wiem, że to jest tak, nie musimy, nie możemy, ale nie przeszkadza nikomu, to wtedy taki brak, wiesz co o to chodzi. Ja mam taki dziki zachód, jak Trochę dziki zachód, wschód. Dobra chłopaki, ja myślę, że fajna nam się dyskusja tutaj wywiązała. Jeszcze zrobimy małą reklamę koleżeńską, bo pokażcie, z czego pijecie, słuchajcie. Ja wam też tu pokażę. To jest przepiękna ceramika naszej znajomej. Tutaj wszystkie info o tej ceramice dostaniecie pod opisem tego vloga. Ceramika się nazywa Blisko i naprawdę wam bardzo polecamy. Proszę bardzo. Sylwia. Przepiękne. Robi takie ręcznie robione z ceramiki różne. Panie, czy chcesz nalać wodę na stół? Chciałam pokazać. Dobra, to co chłopaki, kończymy? Kończymy, no. Kończymy. Do spania. Dopiero w południe. No to dziękuję wam bardzo za tą rozmowę. No, my dziękujemy. No, nie było łatwo, ale... Trzymajcie się. Hej. Hej!